Dzień dobry Państwu, witam Państwa wszystkich serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Cieszymy się bardzo, że możemy gościć tutaj naszego kolegę, pana profesora Jacka Czaputowicza z premierą swojej nowej książki. Bardzo jesteśmy dumni, że możemy tak to zorganizować. I jako stowarzyszenie wielokrotnie tutaj organizujemy promocję książek, także zapraszamy do śledzenia ewentualnie naszej strony. Tak, żebyście Państwo też mogli uczestniczyć w tych wydarzeniach, które tutaj mają miejsce. Proszę, teraz można zabrać głos jeszcze na chwilę kolegę Jacka. Tak, szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że Mazowiecka Wspólnota Samorządowa mogła się włączyć w zorganizowanie tego spotkania, promocji książki profesora Czaputowicza, mojego przyjaciela z Ruchu Wolność i Pokój. Niedawno żeśmy w tym miejscu organizowali 40. rocznicę Ruchu Wolność i Pokój w Warszawie. Włączyliśmy się, bo bardzo szanujemy Jacka Czaputowicza, włączyliśmy się, bo bardzo szanujemy Stowarzyszenie Wolnego Słowa, a przy okazji każda dobra impreza jest wtedy, kiedy się dostaje zaproszenie na kolejną imprezę. Chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na 26 na Bemowo. Tam odbędzie się duży koncert z okazji 45. rocznicy powstania Solidarności. Amfiteatr, godzina 18, Bemowo. Proszę również Was, żebyście zapraszali swoich przyjaciół. Zwłaszcza nam zależy na działaczach Solidarności lat 80., ale wszystkie pokolenia Solidarności są mile widziane. Także przypominam, Amfiteatr, Bemowo, 45. rocznica Solidarności. To jest jedyne chyba tego typu wydarzenie z tej okazji w Warszawie o charakterze publicznym i otwartym. Także to będą, że tak powiem, ważne rzeczy, ale będzie kilku znanych artystów, także serdecznie Was zapraszam. Proszę bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję, drodzy Państwo. Panie profesorze, ja już zaproszę na scenę. Myślę, że pana profesora przedstawiać nie trzeba, ale oczywiście to zrobimy. Profesor Jacek Czaputowicz. Był w polskiej dyplomacji, ale też właśnie działacz solidarnościowy w czasach PRL-u. Panie profesorze, już tutaj zamienimy się mikrofonami, bo jesteśmy w takim miejscu, że o tym też wspomnieć warto i wypada. Dzień dobry, dobry wieczór. I witam serdecznie wszystkich Państwa. Ja nazywam się Jaśmina Nowak i mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą rozmowę. Myśmy już ostatnio z panem profesorem na antenie Radia Wnet trochę taki przedsmak tego mieli. Bardzo dobra rozmowa na temat relacji polsko-amerykańskich. Książka też świetna, myślę, że część z Państwa już ma lekturę za sobą, część jeszcze jest przed nią, ale mamy takie czasy i dzisiaj o tych relacjach polsko-amerykańskich no nie tylko mówimy jako o priorytecie, ale też czujemy chyba wszyscy, że to kwestia bezpieczeństwa i to jeden z naszych największych sojuszy. Takie też dzisiaj były słowa prezydenta Karola Nawrockiego i może od tego zacznijmy. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że Polska dzisiaj jest głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w całej Europie Środkowej. Panie profesorze, czy faktycznie możemy powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że tak jest i czy to się przekłada na jakieś realne działania? Dziękuję za przedstawienie. Ja się zgodzę z tym zdaniem, zaraz je rozumiem, ale chcę też Państwu podziękować. Cieszę się, że Stowarzyszenie Wolnego Słowa, którego jestem jednym z współzałożycieli, organizuje to spotkanie, ważne miejsce, no i to środowisko osób, które były związane z opozycją, z więzieniami. Też pracuję nad wspomnieniami dotyczącymi właśnie tego okresu. Mariusz Mroziak wspomniał Ruch Wolności i Pokój. Ja tak myślę, Boże, żeby to było ruch, czy to nie będzie Ruch Wolności i Wojna, to tak się zbliża, no ale to był Ruch Wolności i Pokój, aby ten pokój trwał. Także ważne miejsce, też takie symboliczne, też stowarzyszenie to wiele osób odchodzi z tego pokolenia, ale cieszę się, że tutaj kilku moich przyjaciół, którzy byli w opozycji, jest na tej sali. Mam nadzieję, że zabiorą głos, a też są specjalistami od polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa. Odpowiadając na Pani pytanie, ja powiem tak, to jest prawdziwe zdanie, tylko że ja w tej książce przedstawiam, jak Polska została ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych podczas pierwszej kadencji. I ja to patrzyłem w kontekście nie najważniejszym w Europie Środkowej, no bo jaka tu jest konkurencja? No co, jest Litwa z nami konkurentem, czy Węgry? Ona była najważniejszą w ogóle w Europie. Też biorąc pod uwagę Europę Zachodnią. Jest
teraz sesja Narodów Zjednoczonych, właśnie prezydent Karol Nawrocki nie uczestniczy w Nowym Jorku, ale w 2018 Donald Trump wypowiedział zdanie, że my mamy 4 przyjaciół na świecie. Arabia Saudyjska, Izrael, który jest państwem demokratycznym, Indie rozwijającym się, no i Polska. I to były te 4 państwa wymienione z trybuny ONZ. Tak to było postrzegane. Jest ciekawe, dlaczego. Będzie chyba czas o tym porozmawiać. Ja dokładnie wyjaśniam właśnie, jak do tego doszło, ale nie chcę mówić zbyt długo. Oddaję Pani głos też. No dobrze, to myślę, że wszystkich nas tutaj interesują konkrety, bo można powiedzieć, że to, o czym pan profesor pisze w książce, to jak już za czasów pańskiej tutaj, pańskiego przewodnictwa w MSZ myśmy też zabiegali przede wszystkim o wzmocnienie tej wschodniej flanki NATO, o stałe bazy amerykańskie. Więc tutaj to pytanie, czy no to, że Polska jednak wydaje teraz, no, można powiedzieć, rekordowe kwoty, jeżeli chodzi o zakupy, o sprzęt. Często mówimy, że to się naprawdę przekłada na ten sojusz. Czy mamy taką pewność? Chodzi mi o to, żebyśmy troszeczkę spróbowali wejść już w konkrety, a trochę no teraz mieliśmy takich sytuacji trudnych, tych testów, które mogą powiedzieć, sprawdzam wojnę na polskiej przestrzeni powietrznej, więc chciałabym tak trochę głębiej spróbować zobaczyć, jak ten sojusz przekłada się i te wszystkie deklaracje, które słyszymy, jak się przekłada na konkrety. To jest bardzo dobre pytanie i ważne zagadnienie. Ja uważam, że to jest podstawowy błąd w ocenie tego, dlaczego Polska była sojusznikiem tak bliskim Stanów Zjednoczonych, bo przecież wtedy Stany Zjednoczone zadecydowały o podpisaniu umowy o wzmocnionej współpracy, o skierowaniu o stacjonowaniu wojsk amerykańskich, o rozwoju energetyki jądrowej, o imporcie LNG, o zniesieniu wiz i szereg innych działań, decyzji zostało podjętych, że my rzeczywiście byliśmy tu postrzegani przez Amerykanów jako te główne państwo. Wszyscy mówią, no tak, wydawaliśmy dużo, ale to jest zła teza. To nie jest prawdziwa odpowiedź, bo przecież gdyby tak było, to ciągle wydajemy dużo i znowu coś kupiliśmy. A moim zdaniem już nie jesteśmy głównym sojusznikiem amerykańskim w Europie. I teraz jest główne pytanie, i to klasa polityczna nie chce na nie odpowiedzieć. Co się stało takiego, że Polska taką rolę odegrała? I moja odpowiedź jest prosta. Polska była bardzo aktywna za granicą, uczestniczyła w szeregu inicjatyw międzynarodowych, które były na rękę Amerykanom, ale też było zgodne z naszymi interesami. Ja je wymienię, ja opisuję w tej książce. Na przykład w momencie, kiedy Stany Zjednoczone wystąpiły z porozumienia nuklearnego z Iranem, my dostrzegliśmy w tym zagrożenie. Państwa europejskie przeciwstawiły się temu, powołały konferencje, przeciwstawiały się temu i naszym celem było niedopuszczenie do pęknięcia stosunków transatlantyckich, a moim zdaniem była taka groźba, bo przecież ta opozycja była duża. I stąd te nasze działanie trochę wbrew Unii Europejskiej nie możemy zrazić sobie Stanów Zjednoczonych. Przy okazji zwrócę uwagę na ciągłość polityki zagranicznej. Powiedziałem Iran, zobaczcie, co się dzieje podczas drugiej kadencji. Iran jest głównym problemem. Drugi problem Izrael, zobaczcie, co się dzieje, jeśli chodzi o Izrael. Czyli ciągłość występuje. To, co my żeśmy wnieśli, to pewną jakość dyplomatyczną, która była użyteczna dla Stanów Zjednoczonych. Ja już Pani oddaję głos, tylko wymienię jeszcze raz. Zaangażowanie w takich miejscach nieoczywistych na rzecz Iranu, konferencja proirańska, zaangażowanie w Afganistanie, powrót do operacji pokojowych ONZ w Libanie, UNIFIL, Sojusz na rzecz wolności religii, no i doprowadzenie też ze Stanami Zjednoczonymi w końcu, to też tu wykazuje, do porozumień abrahamowych, czyli cała współpraca z Izraelem. A teraz i oczywiście jeszcze dodam do tego konferencję w ONZ, w Radzie Bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz Ukrainy, obrona terytorialnej integralności Ukrainy, bo przypomnę, wtedy nasze relacje z Ukrainą były bardzo dobre, my żeśmy powołali wspólnie Trójkąt Lubelski, o tym nikt nie pamięta.
I to wszystko było trochę wbrew Unii Europejskiej, bo Unia Europejska z Ukrainą chciała nie w ONZ-cie, a w formacie normandzkim. Było tam Nord Stream 2, my byliśmy przeciwko Amerykanom, przeciwko tak dalej. Innymi słowy, to co doprowadziło do tej bliskości, to właśnie taka zaangażowanie w nieoczywistych rzeczach. A jak jest dzisiaj? No właśnie, i tutaj chciałam kontynuować, skoro pan profesor już przywołał Bliski Wschód, wspomniana zresztą i bardzo ciekawie opisana w książce Konferencja Bliskowschodnia, czy my dzisiaj powinniśmy równie mocno angażować się w sprawę na przykład izraelsko-palestyńską, tutaj też są opisane kwestie tych wyzwań, trudności w relacjach polsko-izraelskich. Pytam trochę o to, bo mam wrażenie, że jednak, no wiadomo, Polska z racji bliskości z Ukrainą, z Rosją, my skupiamy się głównie na konflikcie ukraińsko-rosyjskim, ale kiedy ja rozmawiam z różnymi europosłami z różnych państw, w Unii Europejskiej jednak to właśnie Bliski Wschód dzisiaj jest trochę takim języczkiem uwagi, o tej sprawie mówi się dużo. Jak byśmy dzisiaj ocenili to zaangażowanie? No i trochę przejdziemy też do oceny tego, jak funkcjonuje dzisiaj nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dzisiaj Polska ma inną zupełnie politykę i taką izolacjonistyczną, bez zaangażowania się, zaraz jeszcze to wyjaśnię. I dlatego próbuje uzasadnić tą bliskość ze Stanami Zjednoczonymi, że jesteśmy tym sojusznikiem, bo my wydajemy dużo na obronę. Ale też proszę zwrócić uwagę, no wydajemy, też wydawaliśmy. Ale inne państwa wydają znacznie więcej i to w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie Państwo, jest decyzja na to, że 5% PKB będzie wydawane na obronę, na zbrojenia w państwach unijnych. No dobrze, czyli Polska wydaje 5%, jak Niemcy będą wydawać 5%, a PKB jest 7 razy większe, czyli 7 razy więcej niż Polska. W tym znaczną część Stanów Zjednoczonych. Prezydent Trump z podróży po państwach Zatoki Perskiej tam przywiózł inwestycje 2-bilionowe. To my w ogóle się w kategoriach bogactwa, ile my mamy wydać, to się w ogóle nie liczymy z perspektywy Stanów Zjednoczonych. To nie było to. To, co my daliśmy, to co powiedziałem, działalność dyplomatyczna, zaangażowanie w nieoczywiste rzeczy, obrona interesów i Polski i Stanów Zjednoczonych, nie da się wypchnąć Amerykanów z Europy, przeciwstawiać się współpracy Unii Europejskiej z Rosją w postaci Nord Stream 2 i tak dalej. Przecież Donald Trump nałożył sankcje na Nord Stream 2, tu byliśmy zupełnie zgodni. To była ta polityka. To było to zaangażowanie. Dzisiaj wszyscy myślą, że nie powinniśmy się nigdzie nie angażować. Jeżeli my z góry mówimy, że my na Ukrainie nie wyślemy wojsk, to my nie mamy żadnych instrumentów. Jeżeli jest bardzo ważne z perspektywy Stanów Zjednoczonych zaangażowanie przeciwko Iranowi, na zbombardowanie, jest atak na Izrael. I my jedyną mamy odpowiedź, że my wtedy, wbrew Izraelowi, wbrew innym państwom, inicjujemy ewakuację naszych obywateli, pokazując w zasadzie to, co chce Iran zobaczyć, że oni są skuteczni, że zagrażają i inne państwa tego nie robią. No to my po prostu działamy wbrew. I nam się wydaje, że to jest takie w porządku, że my bronimy naszych obywateli. Owszem, powinniśmy, są takie racje. No ale my po prostu działamy wbrew. I chcę powiedzieć jedną jeszcze rzecz, żeby ten wątek zakończyć. Proszę zwrócić uwagę na przyjazd, obecność w Warszawie sekretarza obrony Hessena, który po spotkaniu z naszym ministrem obrony, wicepremierem Marcelem Kosiniakiem, mówił tak: Polskę zawsze tutaj można liczyć. Była z nami w Iranie, była z nami w Afganistanie, zrobiła konferencję biskupską, nie wspierała to tamto. Poland first to fight. My to zapamiętamy. Będziemy was wspierać. A dzisiaj jakie mamy hasło? Poland first to evacuate. Jeżeli coś się dzieje, od razu się ewakuujemy, nie ma nas, nic nie wchodzimy, pilnujemy naszego podwórka. No i to jest, co czyni, że może, zgodzę się, z Karolem Nawrockim, jesteśmy ciągle głównym sojusznikiem, ale w Europie Środkowej, a nie na świecie czy Europie. Panie profesorze, to jeżeli pan pozwoli, zaangażujemy teraz troszeczkę naszych słuchaczy. Chodzi mi o taki eksperyment. Pan profesor powiedział o tym, że jeżeli my od razu mówimy, że nie wyślemy naszych wojsk na Ukrainę, no to nie mamy, jak rozumiem, żadnych narzędzi, żeby w ogóle tutaj zająć się tą sprawą. A kto z Państwa, poproszę o podniesienie ręki, byłby za tym i czuje dzisiaj, że byłoby to dobrym pomysłem, aby naszych żołnierzy zaangażować w jakikolwiek sposób na Ukrainę?
I druga część pytania, czy czujecie, że faktycznie mamy takie gwarancje i Stany Zjednoczone, NATO pomogłoby Polsce? Jeżeli ktoś jest za tym, żeby wysłać, to tylko jest taki eksperyment. Nie, ten eksperyment nie jest dobry. Chcę powiedzieć, słuchajcie Państwo, nie, bo to jest postawione złe pytanie. To jest coś takiego, nie tak ja mówię. Powtórzę to, co powiedziałem. Moim zdaniem nie będzie misji na Ukrainie unijnej. Polska nie powinna z góry wykluczać czegoś, czego i tak nie będzie. To jest moje zdanie. A jeżeli już by miała być, to po zawarciu porozumienia pokojowego. Po to, żebyśmy byli przy stole. I jeżeli pani zada pytania, kto jest za wysłaniem, to ja powiem, ja jestem przeciwko. Ja jestem przeciwko. Ja powiedziałem, nie można z góry tego wykluczać, zwłaszcza, że takie potęgi na spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim prezydenci byli, jak Estonia i Litwa już zadeklarowały, jeżeli dojdzie do misji, swoje wojska. Ja tylko chciałam zobrazować troszeczkę, że dzisiaj mamy jednak taki klimat w społeczeństwie. Ja też uważam, że trudne relacje polsko-ukraińskie są pokłosiem wielu tam błędów, też decydentów, polityki i tak dalej. Ale jeżeli nawet, bo myśmy takie bardzo często robimy, też takie sądy uliczne, i to nastawienie jest takie bardzo tutaj anty, to w jaki sposób przekonać decydentów i polityków, że to jest może właśnie dobrą strategią i Polska powinna zmienić zupełnie nasze nastawienie czy nasze relacje, bo dzisiaj jak spojrzymy na przestrzeń polityczną, na te deklaracje, które mamy, to ona trochę jest taka, jakie są trendy w społeczeństwie, bo politycy mają swoją agendę i chcą jak najszybciej wygrywać wybory. Pan, jak rozumiem, uważa, że Polska powinna zadbać o sojusz z Ukrainą, teraz jak najmocniejszy, a trochę mam wrażenie, że nawet nasi politycy i to jakie mamy, nie wiem, tutaj deklaracje, że oni też są trochę tacy jak we mgle. Jeżeli jest nastrój społeczny, że pomagamy Ukrainie, to jest w porządku. Jeżeli jest taki, że nie pomagamy, to te deklaracje, nawet od bardzo ważnych polityków, one się zmieniają o 180 stopni. Ja wyjaśniam, dlaczego tak jest, a nie inaczej, dlaczego nasza rola jest, żeby nie mamy instrumentów. Ja nie mówię, że my tam powinniśmy, czy co pewni politycy, bo ja uważam, że oni nic nie zrobią i chcę, żeby Państwo zrozumieli, że krytykowanie polityków, czy z opozycji, czy z rządu, że Polska nic nie znaczy w Europie, nie ma żadnego sensu. Bo oni będą taką prowadzić politykę, jaką prowadzą. Pani powiedziała słusznie, że oni odczytują opinię publiczną. Ale ja dodałem dwa państwa, tam też się boją Rosji, tam też jest opinia publiczna, ale nie wykluczają i też są blisko Rosji, jak Estonia, jak Litwa, ale są też inne państwa, Niemcy. Można to inaczej rozegrać, bo teraz pani postawiła pytanie, jaka jest rola polityki. Ja powiem tu coś bardzo krytycznego. Ja uważam, że działamy wbrew Ukrainie, wykluczając tego typu zaangażowanie. Albo to, co powiedział prezydent Karol Nawrocki, podpisując przy Jupiterach, że Polska się nie zgodzi na członkostwo w NATO, tak dalej, że to jest zła polityka, tak? Ja uważam, że to jest niedobre. Natomiast mówienie, że my idziemy z nurtem, nie jest wystarczające, bo polityk to jest jeszcze taka osoba, która kształtuje opinię publiczną. I to, co się stało, i to, co mam za złe temu rządowi, Donalda Tuska, Kosiniaka-Kamysza, ministra Jarosława Sikorskiego, że to, co było wstydliwe, ten antyukrainizm, te rozliczenia, ta nagonka, te zabieranie 800+, to po prostu kiedyś było wstydliwe. Ta polityka, to nazwałem kiedyś wobec innego rządu, polityka hieny, że my szybko musimy coś wyrwać, tu co oni w koniec słabi, to było wstydliwe. A dzisiaj, to co pani powiedziała, jest to główny nurt. Już nikt się z tego nie dziwi. Tak trzeba tych Ukraińców docisnąć, tak dalej, nie wpuścić, zamknąć granice, szantażować, do Unii nie wpuścimy, muszą rolnictwo, muszą się z Wołynia rozliczyć, tak dalej. Więc i tu jest, ja patrzę z perspektywy zagranicznej, polityki zagranicznej, ale gdybym chciał z perspektywy politologii, to jest wielka odpowiedzialność i wielka krytyka obciążenia klasy politycznej, także tego nurtu liberalnego, bo on zalegalizował to, co było nie do przyjęcia jeszcze 3 lata temu i wprowadził do głównego nurtu i teraz pani słusznie mówi, wszyscy tak mówią. I w związku z tym jestem pesymistą, dlatego że nasza rola nie będzie duża. Nie oczekujmy od polityków, po prostu będziemy takim
na marginesie państwem, który będzie szukał, gdzie coś tam wyrwać, żeby się tylko nie narazić, nie wciągnąć i tak dalej. Po prostu i tak trochę będzie atakował tą Rosję, żeby zdobyć poparcie. Po prostu to taka polityka taka będzie teraz. I moim zdaniem tu nie ma za bardzo wyjścia, no bo cały główny nurt polityki od liberalnego do tego prawicowego właśnie taki jest. A jeszcze powiem ostatnią rzecz. To, co ja pokazuję w tej książce, to było zupełnie inaczej. Wtedy to my byliśmy z Ukrainą bardzo blisko, byliśmy głównym motorem wsparcia dla Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Unii Europejskiej, która chciała z Rosją działać. I wtedy zawarliśmy ten trójkąt obecny i tak dalej. I tak było dalej, początek wojny, tam przecież premier Morawiecki, Jarosław Kaczyński pojechali, bo okej, się później to wszystko zmieniło. No właśnie, czyli wydaje się, że był ogromny potencjał, a dzisiaj jednak no, słyszymy i analitycy i wojskowi mówią na przykład o uzbrojeniu, że no wydajemy, ale niekoniecznie jest to wydawane, czyli te ogromne sumy niekoniecznie są wydawane dobrze, że nie wiem, strzelamy do dronów z rakiet, które są po prostu bardzo drogie i to jest strategia, która nie przetrwa, na którą Polskę nie stać. No i wszyscy wskazują, że powinniśmy po pierwsze postawić na sektor prywatny, czyli budować u siebie, po drugie budować ewentualnie z Ukrainą, bo Ukraina jest świetna dzisiaj, jeżeli chodzi o system dronów, no ale drodzy Państwo, tak wygląda sytuacja, że na Ukrainie prywatna firma zaopatruje 70% rynku i już z tą prywatną firmą rozmawiają Niemcy, rozmawiają Francuzi. I panie profesorze, dlaczego nie rozmawiamy my w takim razie? My żeśmy 2 dni byli przerażeni po ataku dronów. Pojechał minister Sikorski, że już podpisuje kontrakt. Żeśmy ogłosili, że będą nas Ukraińcy na terytorium Ukrainy szkolić, jak te drony dołapywać za pomocą właściwej broni, a nie z armat. Strzelanie do muchy, tak jak ja to określiłem, nawet Kośniak-Kamysz pojechał, ale się wszyscy ocknęli. Ja patrzę, czy tam, że nie wiemy, to będziemy szkolić, ale już nie tam, bo przecież nasze wojska tam nie mogą jechać, niech oni tu przyjadą, tak dalej. Już żeśmy się uspokoili po tym ataku dronowym. Jeśli chodzi o zbrojenia, to uważam, zakupy w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza tych tradycyjnych rodzaju broni jak helikoptery, samoloty, czołgi, Abramsy i te ponad 1000 czołgów z Korei i te z Ameryki kilkaset, tak dalej. To, co zostało ogłoszone, podpisane za ogromne pieniądze. Te Apache to przecież będzie 96 Apache, 120 z obsługą miliardu przez kilka lat i to będzie i późno i tak dalej. Czołgów będziemy mieli więcej, jak to wszystko oni dla nas wyprodukują i będziemy mieli za co zapłacić. To będziemy mieli więcej niż Niemcy, Wielka Brytania i Francja razem wzięte. Ja uważam, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Atak dronowy pokazał, że te rodzaje tradycyjnego uzbrojenia do tej wojny, która jest koło nas, nijak się ma. To będziemy mieli te rakiety, co będziemy strzelać do tych dronów. I po prostu wydajemy bardzo, a to bardzo źle pieniądze. Ma ono jedną tylko zaletę. Trzeba na to tak spojrzeć, ja powiem brutalnie. Te pieniądze to jest okup Amerykanom za ochronę. To jest tylko to, bo one nie mają. Problem jest, że nie mamy tej rezerwy, żeby choćby za część tego 10% skupić się na tym, co jest nam potrzebne. To jest jedna moja uwaga. Moja druga uwaga w tym wszystkim, bo to jest bardzo niebezpieczna dla nas sytuacja, to, że podczas wojny nastąpi bardzo szybka modernizacja sprzętu, jakby dostosowanie tego sprzętu do właśnie tych nowych możliwości, działań, wyzwań. Tak się rozwinęły te systemy dronowe. Ten front wygląda jak wygląda. Tam jest kilkanaście kilometrów przerwy. Drony to kontrolują. Nie ma zbliżenia między armiami. No i dzisiaj Ukraina i Rosja ma ogromną przewagę nad resztą świata, a nawet nad Stanami Zjednoczonymi. Bo problem polega na tym, że Stany Zjednoczone tu mają swoje wojska. One mogą definitywnie odstraszać przed agresją wojsk lądowych, gdyby do tego doszło ze strony Rosji, ale nie mają instrumentu, żeby zwalczać ten atak za pomocą właśnie tych dronów, to co ma miejsce, te ataki, które są codziennie na Ukrainie. Jesteśmy zupełnie, tak powiem, wrażliwi. Obnażono naszą słabość. Naszą, państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Problem polega na tym, że Stany Zjednoczone mają świadomość tego. Po prostu
Nie mają instrumentarium. Owszem, oni mają taką broń, która ich broni. Rakiety antykontynentalne, broń nuklearną i przecież atak na Iran był bardzo skuteczny za pomocą samolotów i tak dalej. Natomiast te rodzaje broni nie są najważniejsze w tym konflikcie, który się może toczy i może toczyć. To, co jest potrzebne, to ochrona przeciwko dronami, właśnie same drony, rozpoznanie, a nie te rodzaje, które ja tu wymieniłem. To bardzo ciekawe, zresztą Pan tutaj w książce też poruszał ten temat. Ja bym chciała zaraz przejść do Unii Europejskiej, ale jeszcze pytanie. Pan powiedział, że jakby Stany Zjednoczone nie mają obecnie wystarczających narzędzi, żeby odpowiedzieć na zagrożenia tego rodzaju, które są za naszą wschodnią granicą, czyli konkretnie na przykład na walkę w przestrzeni powietrznej, walkę dronów. Ale pytanie też, czy, no bo często słyszymy o tej tak zwanym rozciągnięciu strategicznym, że Stany Zjednoczone mają, prawda, i Bliski Wschód, i Tajwan, Chiny, no i są w Unii Europejskiej, że najważniejsze to jest teraz przekonać jakby administrację Donalda Trumpa, że Unia i że to miejsce tutaj jest bardzo ważne też dla strategicznych interesów amerykańskich. Pan opisywał kontakty z administracją Donalda Trumpa za jakby czasów pana przewodnictwa w MSZ-cie. Jak my dzisiaj możemy dotrzeć do administracji Donalda Trumpa? Co się w niej zmieniło i czy my dzisiaj posiadamy odpowiednie narzędzia? Bo często słyszymy, że są rozliczne think tanki, nie wiem, niemieckie, francuskie, że próbują dotrzeć ze swoją agendą konkretnie do administracji Donalda Trumpa, a my troszeczkę tutaj mamy jeszcze przed sobą dużo wyzwań. Jakby pan ocenił takie, no, czy my mamy dojście konkretnie właśnie z naszymi interesami już na sam szczyt do Donalda Trumpa? To tak nie działa, że my musimy coś dotrzeć, przekonać do czegoś. Nie. To zwykle działa w ten sposób, że nasza polityka musi być zgodna z interesem Stanów Zjednoczonych. Amerykanie powinni widzieć interes we współpracy z Polską i nas bronić. No, to wszystko na tym polega. Pisząc jeden z felietonów, ja mówiłem dla nowego prezydenta zadanie wobec Stanów Zjednoczonych, to właśnie znaleźć takie pole, żeby Stany Zjednoczone oceniły, że Polskę należy bronić, że to jest w ich interesie. No, to, co my robiliśmy, to było to zaangażowanie. Skoro my nie będziemy się nigdzie angażować, skoro jest ważna sprawa pokoju na Ukrainie, a tą misję budują inne państwa, my nie jedziemy, prezydent nie jedzie, to my nie mamy tego instrumentarium. Jeżeli w Izraelu nie jesteśmy, ja nie mówię, że powinniśmy, ale nie jesteśmy użyteczni, bo oczywiście Izrael można krytykować za to, co się dzieje w Strefie Gazy. Czyli my nie jesteśmy w stanie, poza tym, że my kupujemy tą broń, ale wszyscy mogą więcej wydać i będą wydawać, no to my nie mamy zbyt dużych argumentów. No jest jeden argument i on jest też dość istotny, że Karol Nawrocki jest z tej formacji konserwatywnej, jest pewna bliskość ideologiczna, bliskość wartości. To też było bardzo ważne wtedy, za pierwszej kadencji. Sojusz na rzecz wolności religii, te wszystkie kwestie konserwatywne, wchodzenie z Amerykanami razem, wspieranie ich, ale my to czuliśmy, że to jest też i nasza agenda. No ale czy to wystarczy, ta bliskość kulturowa, ideologiczna, moglibyśmy powiedzieć, czy też pod względem wartości, docenienie religii, to jest niesłychanie ważne w Stanach Zjednoczonych, czy to zastąpi też te relacje międzypaństwowe, ten interes gospodarczy. Ja jestem tu krytyczny, ale co powinniśmy robić i co robimy źle? Przede wszystkim nie możemy prowadzić polityki nieodpowiedzialnej. Powiem co, dam Państwu bardzo ważny przykład, moim zdaniem widoczny, który też pokazuje reakcję Stanów Zjednoczonych, o co chodzi. Co było moim zdaniem, co ja krytykowałem, jeśli chodzi o Piotreczek? Krytykowałem taką ostentacyjną antyrosyjskość, nie zawsze potrzebną. Zamknięcie jednego konsulatu, zamknięcie drugiego konsulatu, a zwłaszcza to, co powiedział Donald Tusk, zamknięcie granicy z Białorusią. Niby, że jest zagrożenie ćwiczeniami Zapad-25, bo one zagrażają granicy. Oczywiście wielka mistyfikacja, bo rację miała Białoruś, że one są małe, że one nie są przy polskiej granicy, a przy rosyjskiej granicy. No i co dla nas ciekawe, obserwowali je Amerykanie. I musieli Amerykanie prowadzić jakieś rozmowy, bo Białorusini zwolnili 52 więźniów.
Ale to zamknięcie granicy było tym bezpośrednim powodem, że kolejną noc nam Białoruś zrobiła z Rosją ćwiczenie zestrzeliwania tych dronów. Bo to było ćwiczenie. Zadzwonili Białorusini, mówią, słuchajcie, będą lecieć drony. Dlaczego oni to zrobili? Dlatego, że już te drony wcześniej przylatywały. Jeden wpadł w pole kukurydzy, wybuchł, szyby powypadały w okolicznych domach, tylko my żeśmy nie zauważyli, w ogóle nie rozumieliśmy tych sygnałów. Oni powiedzieli, słuchajcie, za 2 godziny będą lecieć drony. Ogarnijcie się. Też żeśmy się ogarnęli, tam jakieś samoloty poderwaliśmy z Holandii, z tego. I te drony, 19 czy 21, oni byli tacy uprzejmi. Po pierwsze nieuzbrojone, po drugie ze styropianu, po trzecie nie naraz, bo byśmy w ogóle nie wiedzieli co robić, tylko jeden po drugim. Przez 6 godzin, żebyśmy my przynajmniej tymi samolotami je zauważyli przede wszystkim. No to i tak trochę żeśmy ich 3 czy 4, 20% zestrzelili, reszty żeśmy nie dostrzegli i żeśmy zademonstrowali zupełną nieadekwatność naszego systemu tymi drogimi rakietami. Teraz przechodzę do Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, jest 10 000 wojsk amerykańskich w Polsce, są w 2 miejscach, po Widzu i gdzieś tam jeszcze stacjonuje kilkadziesiąt myśliwców. Dlaczego oni w ogóle nie poderwali? W ogóle się tym nie przejmowali. Ja nie chcę Państwu odpowiedzieć, tylko chcę powiedzieć, jakie pytanie można zadać rządowi, rzecznikowi rządu. To jak to jest, co z tym sojuszem? I jest rozmowa prezydentów Trumpa i Nawrockiego. Jaki był message? Jaka była informacja? Słuchajcie, ogarnijcie się, musicie sami się tym zająć. My nic nie będziemy robić. Rozrabiacie, trzęsiecie szabelką, bierzcie konsekwencje. Macie to wyrobić z sojusznikami, a my tam z tyłu ewentualnie, jak coś będzie później. To jest informacja dla nas. Powiedziawszy to, powiem, że Stany Zjednoczone na pewno, gdyby było poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, no to myślę, że jednak by nas broniły, bo to jest w ich interesie. Natomiast to, co oni demonstrują, mówią, nie, to wy macie wziąć odpowiedzialność za swoją politykę. Nie jest tak, że wy będziecie tam gdzieś boksować, krytykować Rosję, Białoruś, to kiedy my prowadzimy rozmowy i będziecie się, jakby coś się dzieje, za nas chować pod spódnicę, brońcie nas. Tak, to będzie nie działać. Innymi słowy, polityka musi być odpowiedzialna i rozumieć to, co się dzieje. A jak my ciągle robimy te antyrosyjskie gesty, no to nas po prostu wypuścili. To już, panie profesorze, ostatnie pytanie ode mnie i oddamy głos tutaj publiczności, ale czy my jesteśmy w stanie, kontynuując jakby teraz wypowiedź pana profesora, no dzisiaj mamy niespójną politykę, często słyszymy jedne komunikaty ze strony rządu, inny komunikat ze strony Pałacu Prezydenckiego, chociaż podkreślają, że mówimy jednym głosem, to gdzieś mamy takie poczucie, że no niekoniecznie jest to jeden głos, że są to takie rozgrywki polityczne. Jak to wpływa na taki obraz Polski na arenie międzynarodowej i ogólnie na naszą podmiotowość, na taką spójność? Taka ukryta teza tej książki jest taka, że to wszystko do tego sojuszu i do tej, moim zdaniem, dobrej polityki z perspektywy czasu widać, że trudno ją powtórzyć, doprowadził profesjonalizm dyplomacji. Bo jak Państwo prześledzą te zdjęcia, nie bardzo mogłem chwalić dyrektorów, którzy ze mną współpracowali na odcinku amerykańskim, czy bezpieczeństwa, czy Bliskiego Wschodu. Bo jeżeli ja ich pochwalę, to już będą mieli bardzo ciężko i pod górkę w MSZ-cie. Natomiast mogłem pokazać i na zdjęciach tak, kto w tym działał, mogę powiedzieć wiceminister Lang, on profesjonalny, daje taki przykład konferencji bliskowschodniej. Polska delegacja, żeby to jakoś rozładować sytuację, pojechała do Teheranu, 4 osoby, na czele wiceminister Lang, który odpowiadał za właśnie pion amerykański bliskowschodniej bezpieczeństwa, czyli on był główną osobą poza mną. Pani dyrektor Osztan, jeszcze 2 osoby, przeprowadzili konsultacje. Po drugiej stronie wiceminister Arakci, obecnie minister spraw zagranicznych Iranu. I zabrali głos na konferencji, zawaludzili sytuację. No i to wszystko było bardzo dobrze, ale co było specyficzne w tym?
To, że oni rozmawiali w języku Farsji, że oni rozmawiali po persku. I ta konferencja się odbyła tam, do pracy zagranicznej, w języku ich ojczystym. Tak. I to jest jakość dyplomacji. I ja pokazuję na takim przykładzie. Drugi przykład, tam pani ambasador Wronecka, no, świetna arabistka, jak chodziła na te, to mówię po arabsku do tych państw arabskich. Dlatego te bliskowschodnie konferencje nam szły i te państwa od Palestyny, Zatoki Perskiej, bo my tu mieliśmy bardzo profesjonalny staw i oczywiście nasi dyplomaci w tym, na tych placówkach wszyscy po arabsku bardzo dobrze i po prostu ja z tymi ministrami wielokrotnie rozmawiałem, co opisuję, to jest oczywiste. Czyli jest to ta jakość dyplomacji, dobrzy ci ambasadorowie, oni byli ci, co tu działali, to w większości zdecydowanej zawodowi dyplomaci, a nie politycy. Teraz pani mówi te spory. No obawiam się, że ta dyplomacja źle poszła. Już po moim odejściu za Prawa i Sprawiedliwości, zmiana ustawy, już ci ambasadorowie mieli być co do definicji zasady politykami, jak wiceministrowie. Minister Sikorski tego nie zmienił, też wysyła polityków. I tu będziemy słabi, bo my po prostu, oni się nigdy tego nie nauczą. To, co ten dyplomata od Akademii Dyplomatycznej, szkolenia jeszcze na tej arabistyce, czy co tam, gdzie później jedna, druga, trzecia placówka, żeby on to wszystko czuć. I ja widzę, że no po prostu ci politycy przy uczelni, bo ja w MSZ-cie od Skubiszewskiego funkcjonuję, chociaż gdzie indziej też wtedy, znam ten gmach dobrze, jeszcze też jako dyrektor KSAP-u, dyrektor Akademii Dyplomatycznej, no po prostu znam, bo to byli też moi studenci. No to widzę, co nawiasła. Dobrze, i ta teza jest nie expressis verbis, tyle może zrobić profesjonalna dyplomacja. Dlatego ubolewam, że nie jesteśmy w stanie zrobić, jest ten spór między prezydentem, ministrem spraw zagranicznych o obsadę i to idzie w dół, tak dalej. I jestem bardzo pesymistyczny. Liczyłem na to, że prezydent będzie te nominacje, które dotyczą osób z korpusu podpisywał, te polityczne będzie eliminował, tak dalej. Innymi słowy, to będzie zła sytuacja. Innymi słowy, no, nie ma zrozumienia, że czasami państwo musi zdać się na zawodowców. I tak jest we wszystkich służbach zagranicznych i oni się dopasują. I teraz polityk przyuczony, że gdzieś tam był w jakiejś komisji, coś gdzieś zna języki, to jeszcze za mało. To on musi mieć zinternalizowane. On musi rozumieć te wszystkie konsekwencje. I po prostu jestem pełen obaw, bo tego nie widzę. Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to ja po prostu może będę podchodzić z mikrofonem. Będzie najłatwiej. To tutaj, tak? Zaczniemy od Pana. Dzień dobry, Krzysztof Zaorda z Forum Drugiego Stołu. Bardzo dziękuję za ten niezwykle interesujący, ekscytujący wykład. Gdzieś tam w którymś momencie poruszyliście Państwo kwestię tego, że pomożemy Ukrainie, jak tylko będziemy mogli. To było pierwsze zdanie, które zostało wypowiedziane przez polityków, a następne zdanie było takie, że absolutnie nie wyślemy polskich wojsk na Ukrainie. Te dwa zdania w połączeniu jedno z drugim no, są takim oksymoronem dla mnie i mają fatalny wydźwięk. Pierwsze zdanie mówi, że wszystko możemy, a drugie zdanie jest kompletnie defetystyczne i ma fatalny defetystyczny wydźwięk. Jest absolutnie żenujące. Można to było powiedzieć no, na pewno w inny sposób, ale myślę, że to osłabia, po pierwsze, osłabia wizerunkowo polski rząd vis-a-vis światowa publiczność, ale również w Polsce. To brzmi fatalnie. To chciałem powiedzieć. Natomiast wracając jeszcze do kwestii ukraińskiej, przypominam sobie, że w 2009 roku George Friedman, amerykański politolog, napisał książkę o prognozie na XXI wiek. I tam między innymi on naszkicował taki scenariusz, że Rosja zostaje zredukowana do czegoś w rodzaju
Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, a Polska wybija się na regionalne mocarstwo. I ja nie wiem, moje pytanie do pana jest takie, czy z perspektywy czasu myśli pan, że ten scenariusz ulega wzmocnieniu czy osłabieniu? Czy w ogóle jest prawdopodobny? A drugie pytanie jest takie. Dwa państwa dzisiaj, które mają najlepsze doświadczenie i najlepszą znajomość pola walki, to jest Ukraina i Izrael. Ukraina docenia to, co się dzieje w Izraelu. Izrael jest niesłychanie popularny na Ukrainie. Natomiast mnie się wydaje, że my w Polsce z jakichś tam względów wybrzydzamy na Izrael, podczas gdy, tak traktując to zupełnie instrumentalnie, moglibyśmy mieć olbrzymią korzyść ze współpracy z Izraelem. Bardzo bym prosił o komentarz w tej sprawie. Dziękuję. Panie profesorze, proszę. Od razu, ja widzę, że ta przepowiedź Friedmana, że będzie demonstracja, ma Rosja karmę, się nie sprawdziła. Nie zawsze politolog ma rację i ja widzę, że jednak ta Rosja się umacnia. Tu można by mówić też teoretycznie, bo ja, proszę Państwa, też jako profesor stosunków międzynarodowych zajmuję się teoretycznymi wyjaśnieniami polityki zagranicznej. I jest nurt ważny, on się nazywa realizm neoklasyczny, który głosi, co się liczy. Otóż nie tyle potęga jako taka, absolutna dochód państwa, ale zdolność państwa do ekstrakcji czy przekształcenia zasobów w instrument realizacji polityki zagranicznej. I to się bardzo udało Rosji, bo oczywiście to są reżimy autorytarne, nie liczą się ze społeczeństwem, mogą powołać do wojska, mogą zwiększyć podatki, mogą użyć tak dalej, stłamsić opozycję i mają tą nadwyżkę, którą przekształcają właśnie w siły zbrojne, w rozwój, w wojnę i tak dalej. A państwa bogaczy, powiedzmy Niemcy czy inne, które są demokratyczne, no to jakby przyszedł tam polityk powiedzieć, że ja teraz chcę zwiększenia podatku, poboru do wojska i tak dalej, no to by nigdy nie wygrał wyborów. Czyli Niemcy są bogatsze, mają więcej zasobów w ogóle, ale nie mają zdolności do przekształcenia tej nadwyżki tych zasobów w instrument. No oczywiście woli, bo to trzeba mieć ideologię i tak dalej. A te państwa słabsze gospodarcze są bardziej groźne. To jest ciekawa teoria takiego realizmu neoklasycznego, która wyjaśnia, dlaczego właśnie takie państwa, to jest też Korea Północna, myślę, że i Chiny mają taką zdolność, bo tu, gdzie nie ma demokracji, jest taka jedność narodowa, narzucenie demokracji. Ale przede wszystkim, no właśnie, nie samo bogactwo, ale ile z tego bogactwa ja mogę użyć do inwestycji w politykę zagraniczną. To jest, a my w Polsce tu jesteśmy, nie możemy podnieść podatku, wszystko wydaliśmy gdzieś, mamy kryzys finansowy, czytam z przerażeniem te prognozy obniżające się, jest bardzo zła sytuacja. Jesteśmy zależni, politycy nie są w stanie wymusić od społeczeństwa. Muszą podążać za społeczeństwem, żeby mieć poparcie społeczne za ich oczekiwaniami, a nie za tym, co leży w interesie państwa. Na przykład właśnie, jak mówimy o tej Ukrainie, czy jakimś zaangażowaniu międzynarodowym, bo ludzie się boją, nie chcą tak. Tak, to jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Drugie proszę przypomnieć? Z Izraelem. Ja bym tu był bardzo ostrożny. Dużo poświęcam w swojej książce stosunkom z Izraelem. I uważam, że gdybym miał ocenić tamten okres, jakie były największe sukcesy tej polityki zagranicznej, kiedy byłem ministrem, to pierwszy to oczywiście wojska amerykańskie i ten sojusz, a drugi to niedopuszczenie do reparacji, do restytucji mienia ofiar Holokaustu, ustawa 447. Bardzo groźne, bardzo poważne, bo widzimy w Stanach Zjednoczonych, jak ważny jest Izrael.
Jak my się dzisiaj byśmy zastanowili, jak to się udało, tam są 2 rozdziały czy 3 na ten temat, to jest chyba jedna z takich wartościowych, moim zdaniem, części tej książki. Ale przecież co było? Proszę Państwa, 447 ustawa, tam 90 kilku senatorów przyjęło, wszyscy za, podpisał Donald Trump. No to jak to? Polska się oprze? No i co trzeba było robić? Te wszystkie konferencje bliskowschodnie na rzecz Izraela, te wszystkie działania z Amerykanami, doprowadzimy do tego, no, że Amerykanie odpuścili. No i w końcu te raporty nie były takie złe. I to jest, jak to zostało zrobione? A zarazem, żeśmy nie zerwali stosunków z Amerykanami, a wręcz odwrotnie, no to było bardzo ciekawe, trudne i nieoczywiste. No bo w końcu żeśmy postawili na swoim, a Amerykanie potrafią wymuszać wsparcie dla Izraela czy dla swoich postulatów. Czyli zastanówmy się jeszcze raz, ich ustawa podpisana przez Senat, prawie jednogłośnie przyjęta przez prezydenta i tak dalej, nie została zrealizowana. Nic żeśmy nie, bo żeśmy mieli argumenty moralne, żeśmy po prostu wykazali, że oni nie mają racji. Nie chcę tego wątku tu rozwijać, to pokazuję. Natomiast dzisiaj byłbym zwolennikiem i wtedy też jak najdalej bardzo delikatnie z Izraelem, bo mogą być problemy. I cały czas, bo Izrael zawsze może... Izrael chciał realizacji tej ustawy i ciągle nas prowokował wtedy. I tu mamy jakby inną wizję historii, taką trochę konkurencyjną. Kto tam był ofiarą, nie ofiarą. Nie chcę w tę sprawę zbytnio wchodzić. Ale jeżeli nie ma konieczności, nie wchodzić w to. Ja też opisuję spotkanie z Netanyahu, kilka razy rozmawiałem też, ale też jego spotkanie z prezydentem Dudą. Chciał, żebyśmy tam broń kupowali. I nasze stanowisko było jednak dobre. No lepiej, żeby trzymać się Amerykanów. Mimo że Izrael ma bardzo dobre, nie możemy się rozdrabniać. I to była nasza opcja. Nie wiem, dlaczego skojarzyłem sobie zaraz też tak, że ktoś tam kupił, a nie za moich czasów jakiś taki instrument. Bardzo głośno w Izraela, co później były komisje na ten temat. Czyli coś tam kupiliśmy, ale nie ja. Dziękuję. To jest też pytanie od pana ambasadora. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Poprosiłem o głos, bo czeka mnie ponura historia w postaci wizytudentysty, także będę musiał za chwilę uciekać, a może ja z przyjemnością powiedzieć, że 10 lat spędziliśmy po różnych stronach barykady politycznej, a właściwie w 90% się zgadzam z tym, co mówiłeś, szczególnie w tej kwestii, ta kwestia ukraińska. Natomiast myślę, że bardzo potężnym lewarem polskiej pozycji międzynarodowej było to, jak myśmy zareagowali na masową migrację z Ukrainy. To była reakcja społeczna, bo rok przed napaścią rosyjską myśmy zrobili dawną w Karpaczu grę wojenną z udziałem wszystkich szefów służb i tak dalej. I z tej gry wojennej wychodziło, że gdyby doszło do konfliktu na Ukrainie, to jesteśmy w stanie zaabsorbować 200 000 uchodźców, potem się system rozsypuje. Więc okazało się, że 3 miliony przyjęliśmy i system się nie rozsypał. To było i cały świat patrzył na to z podziwem. Natomiast to jest rzecz, której mi brakowało trochę w tym wywodzie. Rzecz, która powinna być, myślę, w centrum uwagi polskiej polityki zagranicznej, przeciwdziałanie nie tylko u nas masowej rosyjskiej, ale nie tylko rosyjskiej, myślę, że chińskiej, również białoruskiej dezinformacji. Przecież duża część tych zachowań społecznych u nas to jest echo lat pracy rosyjskich speców od mieszania nam w głowach, mówiąc krótko. Więc myślę, że być może czasami ważniejsze od tej broni, od tych czołgów na pewno, być może od broni antydronowej też, jest skonstruowanie sensownej, nie wiem jak to określić, odpowiedzi na rosyjską agresję propagandową. I rzecz, z którą się bardzo zgadzam, i tutaj będzie jedno pytanie tylko. Bardzo się zgadzam z tym, przez całe lata byliśmy obiektem rosyjskiej gry dorabiającej nam, przepraszam, gębę rusofobów.
Jeszcze od lat 90. Rosjanie tylko marzyli o tym, żeby wszyscy uważali na rusofobów, bo wtedy ten durny Polak nie będzie słuchany, no bo wiadomo, że on jest genetycznie rusofobiczny. I co zrobić, żeby ten trochę zwariowany, antyrosyjski taki pomysł na opowieść o sobie rozmiękczyć na tyle, żebyśmy nie tracili na arenie międzynarodowej. A pytanie jest pytaniem mówiliśmy o sojuszu polsko-amerykańskim. Ja nie chcę tu wchodzić w tę debatę, bo ja mam wrażenie, że Trump 2025 jest innym Trumpem niż Trump pierwszej kadencji, szczególnie jego zaplecze. To zaplecze jest intelektualnie sprawniejsze dużo niż poprzednie, czy bardziej koherentne może. Jeśli idzie o pewną wizję Ameryki, niekoniecznie dla nas przyjemną. Ale pytanie jest, jak myśmy powinni się zachowywać wobec Chińczyków? Był niedawno Tajwanki. Chińczycy odbywają serię syrenich śpiewów wobec nas, wobec Francuzów. Nagle Polska, zwróćmy uwagę, w chińskiej debacie politycznej zaczyna gwałtownie zyskiwać, więc oni chcą nas kupić, ale jak oni nas chcą kupić, to oczywiście to jest kompletnie w poprzek pomysłów amerykańskich. A z drugiej strony no, jest pytanie, co z tymi Chińczykami zrobić. A co do 447, to pamiętasz pewnie, że myśmy pierwszą serię takiej zabawy mieli zarządów Busta. Kiedy do mnie przyjechał Eisenstadt i muszę powiedzieć, to były jedne z mniej przyjemnych rozmów, jakie przerabiałem w swoim życiu, więc nie wykluczałbym, że jeżeli narazimy się partnerowi izraelskiemu, a to próbujemy zrobić z nieznanych mi powodów, to może wrócić trzecia fala tego typu żądań. Więc pytanie o Chińczyków a reszta do komentarzy. Nie wszystkie, ale cieszę się, że się zgadzamy. Dziękuję, bardzo ważne pytanie. Ja też mam wrażenie, że jak jeszcze parę akcji w Jedwabnym zrobimy, to wróci ten problem. No to dokładnie. Ale Marek podniósł kilka rzeczy, na które chcę spokojnie odpowiedzieć. Chcę Państwu zaprezentować inną metodologię spojrzenia na politykę zagraniczną ostatnich 10 lat. Jeżeli mówimy zaangażowanie, to jest liberalne podejście w świecie, wartości, wolność religii, rozwiązanie konfliktów na Ukrainie, w Afganistanie, w Izraelu, w Iranie. To jest liberalne zaangażowanie, tak? Ale taki izolacjonizm, wchodzenie, obrona swoich interesów, to jest polityka taka prawicowa, nazwijmy to pisowska, tak? To teraz mamy 10 lat, to tak, minister Waszczykowski to jest polityka pisowska, taki ostro do tych Niemców. Moja w tym okresie to była taka liberalna, zaangażowanie, Rada Bezpieczeństwa, tu, tam, UNIFIL, wsparcie dla Ukrainy, wszędzie obecni, konferencja bliskowschodnia, porozumienia abrahamowe, jedna debata, druga debata, no to jest instrument zaangażowania w sieci. Później, tu jeszcze OBWE, żeśmy wygrali członkostwo, to był też ważny rozdział, to już realizowało. Później wróciła polityka pisowska za ministra Rała i jest kontynuowana za ministra Sikorskiego. To nie jest tak, że tu był PiS, tu Platforma. Taka polityka. Nie. PiS, liberalna i PiS. I dzisiaj jest ta właśnie pisowska polityka. Kiedyś napisałem felieton, tak. Rząd jest pisowski, tylko bardziej. Tak, jeśli chodzi o kwestie ukraińskie, jeśli chodzi o te rzeczy, no mówiliśmy. Niezaangażowanie wszędzie. Zgadzam się, że pod presją, zgadzam się, że trzeba było, żeby prezydent jakiś wygrał wybory, tak dalej, no ale taki jest efekt. Bo ja już ścierałem się z różnymi, tego pan był tutaj jako minister w PiS-ie, a PiS to tam to. Spokojnie. Popatrzmy co dla Ukrainy. Ja oczywiście dostrzegam też to, co Marek powiedział, że to poparcie społeczne, ja mówię o tym okresie, kiedy my odkręciliśmy tą antyukraińską politykę, którą też mój poprzednik robił. Zburzenie pomników i tak dalej, zbliżenie. Udało się to zrobić. Był tu minister Kuleba, 3 ministrów ze mną współpracowało. W Kijowie wielokrotnie byłem z innymi państwami. Ten trójkąt to było oczywiste. I to oczywiście jeszcze funkcjonowało, zwłaszcza po wybuchu wojny. To jest ta pierwsza rzecz.
Druga rzecz, Marku, powiedziałeś o Rosji. Zdradzę taką, tak powiem, tajemnicę, czy też zamiar, że ta książka dotyczy Stanów Zjednoczonych, globalnych rzeczy, ale powinna być jeszcze książka o polityce zagranicznej wobec Unii Europejskiej, Rosji, sąsiadów, Wyszehrad i być może, może jeszcze będę pisał taką, ale ja mówię tu, ale nie wprost. Gdybym chciał powiedzieć, co nie poszło albo co poszło inaczej niż ja sobie wyobrażałem i chciałem, ja czy MSZ, czy też dyplomacja, taką jedną rzecz, która miała największe konsekwencje, to zaproszenie Władimira Putina na 80-lecie wybuchu wojny światowej. Chcieliśmy, żeby to zrobić i prezydent Andrzej Duda przyblokował, opisuje o tym wszystkim. Minister Cichocki mówił i tak dalej. I to było jedyne wydarzenie, które miało ogromne konsekwencje, bo za tym poszedł obraza Putina, atak w Jerozolimie na nas, kwestie historyczne, retoryka, antyrosyjskość. To na własną odpowiedzialność zrobił, wbrew MSZ-owi, wbrew mnie, Andrzej Duda. I o tym pisze. Każdy myśli, że on dobrze zrobił. Ale od razu, jeżeli zrobił dobrze, to ja byłem w błędzie. Bo ja uważałem, że źle zrobił. Teraz, jak się ma to... Znowu się zgadzamy. Jak się to ma do Stanów Zjednoczonych? Otóż, gdyby był Władimir Putin, to Donald Trump byłby na tej rocznicy. A on już powiedział Donaldowi Tuskowi tam gdzieś w Kanadzie, że on się tam nie wybiera i tam był taki huragan i on to odwołał. I był tutaj Merz. Czy nie było wizyty? Otóż nie chciał przyjeżdżać do samej Polski, tu był też Zełenski, bo to dla niego nie było atrakcyjne. Natomiast gdyby Władimir Putin, do tej rozmowy by tu doszło, historia mogłaby się inaczej potoczyć. A my, znaczy ja to rozumiałem cały czas, natomiast decydenci, czy prezydent, który był gospodarzem, on powiedział, nie zaprasza, ja musiałem się tam nagimnastykować Ławrowowi, jakoś to przekazać, że tu nie zaprosił, ale będzie rocznica. Poświęcimy, oni wiedzieli swoje i się odwinęli. Czyli nie mieliśmy Putina, ale też nie mieliśmy Trumpa. I nie mieliśmy ważnego wydarzenia. I ta historia mogłaby się inaczej potoczyć w ogóle. Nie rozstrzygam, czy to byłoby lepiej, czy gorzej, tylko pokazuję, gdybym tak miał powiedzieć, co takiego najważniejszego nie poszło, albo poszło inaczej niż my chcieliśmy, niż ja, dyplomacja cała, bo w MSZ-cie to jest wiadomo, że my nie możemy, wiadomo, że to jest upokarzające, bo my zapraszamy Ukrainę, te wszystkie państwa, tam Azerbejdżan, Armenia, a Rosji nie, która w II wojnie światowej coś tam zrobiła, tak? I jeszcze to robimy w taki sposób, że oni po prostu, i to po prostu było nakręcenie tego i żeśmy tak pokazali taką właśnie antyrosyjskość, no nic, ale było pewne, no nie było Trumpa, no ale i tak się udało coś tam zrealizować. Teraz ostatni wątek chiński. Bardzo mnie zastanowała wypowiedź mojego odpowiednika, sekretarza stanu Mike'a Pompeo, który napisał w swoich wspomnieniach, do których się odwołuje, że Polska była bardzo bliskim sojusznikiem, jeśli chodzi o Bliski Wschód i tak dalej, ale gorzej nas wspierała w sprawach chińskich. Ja tak się napisałem w książce, mówię, co on mówi? No przecież nieprawda. My przecież żeśmy tu zamknęli dyrektora Huawei, podpisali deklarację. Co mogliśmy, to robiliśmy. I tak myślałem, 2 tygodnie temu pisałem, to była wizyta tego ministra Chin i sobie przypominałem te sprawy. Napisałem taką bardzo krytyczną opinię i w tym komentarzu, i w książce, że Polska była rozgrywana przez różnych graczy, przede wszystkim przez Chiny, bo to nie jest tak, że Polska mówi, kto ma reprezentować ją w stosunkach z Chinami, czy w 16+1, czy pojechać na szczyt do Pekinu i tak dalej. Tak nie jest. Tak jest w normalnych państwach. A u nas to Chińczycy decydują, czy zaprosić premiera, czy zaprosić prezydenta. Przyjechali, popatrzyli, właśnie ten minister spraw zagranicznych, Pan Chin, z którym ja się też spotykam, zobaczyli, że prezydenta Andrzej Duda będzie prościej. Rząd chciał tam coś wobec 16+1 asertywnie, a tu prezydent sobie jechał
I teraz przypominam sobie 2022 rok, bodajże styczeń, szczyt otwarcie olimpiady w Pekinie, zbojkotowane przez Stany Zjednoczone, zbojkotowane przez państwa Unii Europejskiej, a prezydent Andrzej Duda, jedyny reprezentant Zachodu. a prezydent Andrzej Duda tam się tego pokazuje 3 tygodnie przed agresją. No i powiedziałem, aha, to Pompeo wtedy pisał tą książkę. On pisał tą książkę, jak miał to wyraźnie. Zupełnie niespójna polityka, ale to też pokazuje, że ona była dysfunkcjonalna. To, co ja Państwu to mówię, bo piszę o tym i też teraz komentuję przy okazji wizyty ministra spraw zagranicznych Chin, że my po prostu, i to oni tak będą robić, będą zapraszał prezydenta Nawrockiego, bo im będzie wygodniej, albo premiera Tuska i oni będą rywalizować, kto się ma tam dostać, bo to go wzmacnia. No po prostu to pokazuje słabości i jestem pełen obaw co do tego w związku z tym, no tak to wygląda. Dziękuję panie profesorze, dziękuję panie ambasadorze, do widzenia. A teraz jeszcze tutaj pani, tak? Do dentysty, no to nie wiem czego życzyć w takim razie, ale dużo zdrowia. Proszę bardzo. Ponieważ pani minister, że się znamy, a poprzedni kolektowy był znaty, więc odważę publicznie mówić do ciebie na ten. Chodź. Chciałam powiedzieć takie przysłowie: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I to, co się dzieje w polityce zagranicznej obecnie, te zamykanie się, jak ty twierdzisz, to jest wynik niezgody dwóch ośrodków. I to widać, tą niezgodę, i ta niezgoda rujnuje cały kraj, całą naszą politykę zagraniczną. Ja nie wypowiadam się w tej chwili, choć jestem, jak wiesz, po przeciwnej stronie barykady, tak jak mój poprzednik. Nie wypowiadam się, kto jest winien czy tego, ale, bo to są różne podchody obu instytucji, ale rujnuje to całą politykę Polski, rujnuje to cały obraz Polski. Jeżeli nie dojdzie do zgody, obraz Polski będzie właśnie jako słabego państwa. Ale chciałam wrócić do Ukrainy. Akurat tu się zgadzamy. Ja raczej byłam z tych, co chcieli pomóc Ukrainie od początku, żeby Polska w ogóle pomogła na zachód, żeby zamknął przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. Nie wierzę, że kiedykolwiek Putin by użył broni atomowej. Jest zbyt mądry na to, żeby w tym szaleństwie jest jednak pewna rzecz. Rosja była wówczas słaba. Ale wróćmy do sprawy broni. Ukraina to także przerabiała. Najpierw były czołgi, najpierw były rakiety przeciwko dronom. Przecież pamiętam, jak 3-4 lata temu za prezydenta Busha Amerykanie krytykowali to, że używano rakiet przeciwko dronom. I ja się nie dziwię, że Polska rozpoczęła w taki sposób. To kosztuje miliony, ale rozpoczęła. Uważam za to, że zakupy broni, te rozpoczęte zresztą za rządu PiS-u, były, są kontrakty, je musimy wypełnić i na tym koniec. W tej chwili się nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To, że drony naleciały na Polskę, niechby na to, zgadzam się z twoją tezą, że może to był odzew na zamknięcie granicy. To, że drony naleciały na Polskę i my nauczyliśmy się tego, że musimy budować ten rodzaj wojsk. Pytanie moje zaś brzmi innego kierunku niż Chiny. Pytanie brzmi krajów Bliskiego Wschodu,
które są według mnie niezagospodarowane w naszej polityce zagranicznej. Pytanie moje także, a to odgrywają coraz większą rolę, w jaki sposób, także drugie pytanie, zmusić takie w Unii Europejskiej kraje takie jak Węgry czy Słowacja, żeby nie kupowały surowców z Rosji. Bardzo dobre pytanie jest na to odpowiem, ale ja widzę tu ministra obrony narodowej w rządzie Janusza Nuszkiewicza. Jestem ciekaw, jak on widzi te zakupy broni, bo ja jestem politologiem. On te wojsko zna na przestrzał. Czy możemy prosić Ciebie o właśnie komentarz, wsparcie może moich tez albo skrytykowanie? Nie, więc ja nie chciałem tutaj w ogóle występować jako jakiś ekspert. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ja podzielam ten sceptycyzm, który jest często wyrażany i także częściowo tutaj w tej chwili, co do w ogóle tych zakupów i co do kierunku tych zakupów. No mówiąc zupełnie zwyczajnie, po kiego czorta nam 96 Apache, które to śmigłowce okazuje się są znacznie mniej warte bojowo, jak to pokazuje Ukraina, niż się to wydawało stosunkowo niedawno. Podobnie zresztą jest i z innymi zakupami. Także ja tutaj jestem pod tym względem sceptyczny. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje, no to istotnie, jeśli chodzi o drony, mówiąc tak zupełnie konkretnie, to po prostu można te drony zestrzeliwać przy pomocy innych środków, tańszych znacznie środków. Tyle tylko, że trzeba mieć ich strasznie dużo i rozłożone. To musi być wszystko już w ogóle rozwinięte bojowo. A u nas po prostu tego nie było i w związku z tym no, po prostu trzeba było używać środków dalekiego zasięgu, które są bardzo drogie, które są wystrzeliwane przez samoloty i tak dalej. W związku z tym, tak mówiąc krótko, ja co do powiem, skali rozmaitych zakupów jestem dosyć sceptyczny. Tak samo jeśli chodzi o taki rozrzut, no bo my mamy w tej chwili w ogóle kilka rodzajów czołgów. No to jest w ogóle rzecz zupełnie, w ogóle z punktu widzenia obsługi tego sprzętu zupełnie kuriozalna. No ale wylądowaliśmy w takiej sytuacji i teraz tą żabę trzeba jeść. Tak. Ja jeszcze tylko dodam do tego pytania, oczywiście nie. Ja myślę, że teraz Donald Trump tam zmusi i Słowację i Węgry, żeby się dostosowały do tego i myślę, że to będzie duży nacisk. Coś czytam, że Unia Europejska jakieś zachęty dla Węgier tutaj wprowadza. A jeśli chodzi o Bliski Wschód, uważam, że to jest ciekawy kierunek, ale Polska teraz po prostu no nie ma ani ambicji, ani możliwości, ani instrumentów, ani woli działania, ani spójności, żeby te działania prowadzić. Ja byłem na tym obszarze zaangażowany i to muszę powiedzieć, że przecież Państwo pamiętają, to było bardzo silnie krytykowane konferencja bliskowschodnia przez opozycję, a też i przez prawicę, ale i to trzeba przyznać Jarosławowi Kaczyńskiemu, który dawał taki parasol, mówi rób. Mimo że ta krytyka jakby była, okazało się dopiero później, jakie to było cenne, prawda? Także, ale dzisiaj nie widzę takiego parasola. Opinia publiczna nie chce, żeby Polska się gdzieś angażowała, zwłaszcza taki kierunek, skąd przychodzą migranci, to już w ogóle, prawda? Także tu jest dość trudna sytuacja. Drodzy Państwo, mamy ostatnie dwa pytania. Pan Robert Kuraszkiewicz, tutaj Pan z pierwszego rzędu. Dobrze, więc tak najpierw szybko Pan Robert, później Pan i będziemy kończyć. Tak, dziękuję bardzo. Robert Kuraszkiewicz z Nowej Konfederacji. No, moje szczęście polega, satysfakcja nie tylko na tym, że wydaliśmy tą książkę, ale również na tym, że ją przeczytałem i brałem udział w tej dyskusji premierowej i od tego zaczynając, to jest książka, która z jednej strony jest napisana z czasów sprzed burzy, czyli z czasów sprzed wojny. Także rzeczywistość geopolityczna się w daleko idącym stopniu zmieniła, ale na pewno to, co jest moim zdaniem najcenniejsze w tej książce, to jest pokazanie, w jaki sposób dzięki aktywnemu instrumentarium można realizować politykę interesu narodowego. Bo z tej książki widać, że wszelkie działania pana ministra były podporządkowane wykorzystaniu tych narzędzi do budowy w konkretnej rzeczywistości politycznej interesu polskiego. I opis tego, w jaki sposób to się działo, w jaki sposób się tworzyło, jest niesłychanie cenny, bo w tym sensie może mieć charakter podręcznika. I to jest trochę jak gdyby
powiązanie z tego, co chciałem powiedzieć w tej chwili, bo tutaj padły te pytania dotyczące dronów w tej sytuacji, który mieliśmy, tego kryzysu, który mieliśmy ledwo te kilka tygodni temu. Ja w związku z tym, po pierwsze, to było jakiś czas temu, po drugie, w związku z tym, że nie wyszło, to mogę o tym powiedzieć. Ja od wiosny jeździłem na Ukrainę, nie jestem żadnym wielkim urzędnikiem państwowym. Widziałem na poligonie, jak się zarządza systemami dronowymi, antydronowymi. Duże firmy ukraińskie były zainteresowane nawiązaniem współpracy i technologicznej współpracy ze stroną polską. Ten pomysł trafił gdzieś tam, no, już nie będę mówił o szczegółach w oczywisty sposób. No i odpowiedź była taka: za tydzień, za 2, za 3, za miesiąc, za 2, za 3 będzie odpowiedź, tak? Się zastanowimy po prostu, tak? A moglibyśmy w sytuacji takiej, kiedy prezentacja tych systemów mogłaby już się odbywać od kilku miesięcy na polskich poligonach, tych wszystkich systemów dronowych, jak i antydronowych, bo zauważmy, że to jest jak gdyby niesłychanie istotne. To jest ta jedna sprawa. Druga sprawa, no moim zdaniem najważniejsza w kontekście dzisiaj, jeżeli rozmawiamy w kontekście Stanów Zjednoczonych. I to mnie też ciekawi, czy mamy właśnie wspólny punkt widzenia. To w jakim sensie sobie sami w Polsce zaprzeczamy? Bo z jednej strony wiele książek, wiele publikacji, wiele dyskusji się toczy na temat zmiany geopolityki światowej, roli Chin i kontekstu chińskiego dla polityki amerykańskiej w perspektywie globalnej, a z drugiej strony ciągle wychodzimy z założenia, jakby się nic nie zmieniło, że ciągle ta Polska jest tym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, że jest najważniejszym misją na świecie. No, moim zdaniem po prostu tak nie jest. Rola Europy i Polski ulega istotnej redukcji. Dla Stanów Zjednoczonych to już nie jest i nie będzie w najbliższej perspektywie najważniejszy front, może złe słowo, tak, ale najważniejsza oś, powiedziałbym, polityki. Więc my musimy z tego dorosnąć. No, nie można liczyć na to, i to niezależnie od Trumpa, przy całej jego, może są jego zwolennicy, może krytycy i tak dalej. On oczywiście ma swoją bardzo silną specyfikę i ta specyfika bardzo istotnie odgrywa na styl polityki, ale to minister Czaputowicz w książce sobie opisał, jak należy radzić sobie w takich wypadkach w kontekście zadbania o polski interes narodowy. Trzeba to uwzględnić i dostosować działania do takich, ale nie rezygnując z celu zasadniczego. I w związku z tym, moim zdaniem, to jest moja główna teza a propos tej rzeczywistości geopolitycznej, jest taka: musimy dorosnąć, musimy wyzwolić się z tego myślenia, że Amerykanie są podstawowym gwarantem polskiego bezpieczeństwa. To moim zdaniem te czasy już minęły. Bardzo serdecznie dziękuję. To tutaj ostatnie pytanie od Pana, bo jeszcze Państwo zgłaszacie taką chęć, ale będą zaraz rozmowy w kuluarach i myślę, że jeszcze będzie okazja. Dzień dobry, pan Szypucek. Powiedzmy dzisiaj zwykły członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. To już jest moja kolejna, że tak powiem, wysłuchana wypowiedź wokół tej książki. I ja mam pytanie następujące. Książka biznesowa, bądź też książka polityczna, żeby oddziaływała, przynajmniej w przyszłości tak było, to wymagała wciśnięcia w społeczeństwo, w opinię publiczną 100 000, 200 000 egzemplarzy. Nie będę mówił, jak to się robiło, wszyscy, którzy się tym zajmują, to wiedzą. Tutaj mamy sytuację inną i w związku z tym jakby każdy właściciel tej książki, powiedzmy sobie, jak dobrze pójdzie, to 1500, bez urazy, powinien być ambasadorem. I teraz moje pytanie jest podobne do poprzednich pytań, które do Ciebie kierowałem. Co ten ambasador ma robić później, żeby oddziaływanie publikacji było większe? No oczywiście to jest ważne pytanie. Ja tak się zacząłem zastanawiać, czy tak rzeczywiście jest, bo czytam, że prezydent Andrzej Duda sprzedaje tysiącami na spotkaniach i się kupuje babci pod choinkę już na zapas, bo prawie i tak dalej. On to robi. Rzeczywiście ma pewien dochód. Ja chcę tu podziękować Nowej Konfederacji, która podjęła tę inicjatywę, bo to nie była prosta książka. Są zdjęcia, jest indeks, jest bardzo dużo przepisów. Ona ma charakter też taki udokumentowany. Kiedy książka ma wpływ? Pierwsze podejście to jak ona idzie pod strzechy, to jest ważne, czyli duży nakład jest istotny, ale jest też drugie oddziaływanie, że ona trafia do ekspertów, do specjalistów, do naukowców, jest zinternalizowana przez społeczność badaczy stosunków międzynarodowych. Ja znam bardzo wiele książek też jako profesor zajmujący się teoriami stosunków międzynarodowych, różnych teoretyków
którzy może nie tak dużym nakładem wydawali książki, ale wszyscy badacze na świecie je znają, stosują te teorie. Więc tu nie chodzi też tylko o nakład, a mam nadzieję, że tak też trochę będzie z tą książką, bo ja też jako wykładowca stosunków międzynarodowych ją polecam swoim studentom. Mam nadzieję, pan Kuraszkiewicz powiedział, że ona ma taki charakter edukacyjny, podręcznikowy, że inni go wykorzystają jako case study, jak funkcjonuje dyplomacja, czyli nie tylko chodzi o nakład, ale chodzi też o trafienie do tych, którzy będą się uczyć na tym, bo studenci się na tym uczą. Czyli to jest dość optymistyczne spojrzenie, że nie jest potrzebny nakład, ale oczywiście w szerokiej opinii publicznej ważne są treści, które są zawarte. A ja te treści też powtarzam i my się rozumiemy, chodzi o te, jeśli chodzi o te treści, widzę na tej sali, że tu Ukraina, że trzeba trzeba być aktywnym w formie książki, w formie felietonów, w formie rozmów. I państwo oczywiście też w tym uczestniczą, tak jak widziałem poświadczenie Forum Głównego Długiego Stołu dotyczące Ukrainy, no bardzo dobre, że nie możemy się odwracać, musimy współpracować, że nie możemy zabierać tutaj kobietom ukraińskim te kwestie. Także proszę Państwa, ja też Państwu chcę podziękować za przyjście na to spotkanie, bo ja się bardzo cieszę, że spotykam się ze środowiskiem, z którego się wywodzę, poza powiedzmy studentami, innymi formatami. Podziękowałem już Nowej Konfederacji, która wydaje bardzo dużo wartościowych książek, one są tutaj do dostania, właśnie z geopolityki, z teorii stosunków międzynarodowych, z polityki zagranicznej, no i Mariuszowi Ambroziekowi w wspólnocie samorządowej, że nas za chwilę zaprosi na rozmowy kuluarowe przy winie, prawda? Także bardzo Państwu dziękuję. Tak, drodzy Państwo, jeszcze raz ja również dziękuję i wszystkim tutaj z Państwa. Nowa Konfederacja, dziękuję za zorganizowanie spotkania, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, no i oczywiście pan profesor Jacek Czaputowicz.